Cześć Kuba. Cześć, witam. Witam Ciebie. No jesteśmy tutaj u Ciebie na gospodarstwie pod Kościanem. Powiedz nam bliżej może, na czym polega Twoja codzienna praca, co tutaj macie na gospodarstwie, jakie maszyny macie. Gospodarujemy na 20 hektarach, mamy 40 sztuk bydła, w tym 18 krów mlecznych. Głównie jeśli chodzi o gospodarstwo, cała hodowla roślinna, tutaj jest to oparte o paszę dla zwierząt, czyli lucerna, trawy, zboża, z których przygotowujemy paszę i kukurydza kiszonkowa. Na co dzień w pracach załadunkowych korzystamy z ładowarki, mini ładowarki przegubowej i ciągnika z ładowaczem czołowym. I tutaj dzięki uprzejmości Państwa skorzystaliśmy z próby tutaj ładowarki Multi-One, która nas bardzo pozytywnie zaskoczyła, jeśli chodzi o swoją moc względem swoich gabarytów. No to może podejdźmy, bo akurat stoimy koło tej maszyny. Jak już wcześniej wspomniałeś, używałeś tej mini ładowarki tutaj u siebie. Jakie prace wykonywałeś tą maszyną tutaj? Powiedzmy, zaczęliśmy od głównych prac, codziennych w gospodarstwie, które wykonujemy, czyli załadunek wozu paszowego, też pracę z obornikiem przy wyrzucaniu obornika od jałówek i krów też, pracę przy transporcie słomy, załadunek też bel na bliższych łąkach oraz też pracę wokół podwórza, jak ustawianie bel, pracę z widłami do palet, z paszami, różnymi innymi rzeczami, gdzie na przykład można by to zastąpić względem ciągnika, nie trzeba zaczepiać maszyn, można te maszyny w garażu też ustawiać ładowarką. Ze względu na jej dużą moc możemy też pracować z dużymi ładunkami i nie stanowi to dla niej żadnego problemu. A powiedz mi, no bo tu mamy rozwiązanie na sztywnym przegubie i z tego, co rozmawialiśmy wcześniej, miałeś tam pewne obawy co do tego. Tak. Sprawdzaliśmy to na różnych nierównościach. Jak oceniasz tutaj? Jest czego się bać? Na początku byłem sceptycznie nastawiony do tego, ponieważ jak wiadomo, gdy mam sztywny przegub, no to ładowarka nie wybiera jakoś nierówności względem ładowarki przegubowej, gdzie ten tył pracuje, lub są też ładowarki, które mają sztywny przegub, lecz most tylny jest zawieszony na wahaczu i wtedy on wybiera jakby te nierówności. Tutaj właśnie miałem obawy co do działania tego, ale tutaj w tej ładowarce te systemy, które mamy, czyli blokowanie samego mostu i blokowanie pomiędzy osiami napędu sprawia, że nie sprawia to nam żadnego problemu w poruszaniu się w trudnych warunkach. No tak, zrobiliśmy tu parę testów właśnie z balotami, gdzie przejeżdżałeś dookoła po nierównościach. Tak, i nawet tutaj z tym klockiem betonowym, on ma 1400 kg, gdzie przy ładowarce przegubowej myślę, że już dawno byśmy leżeli tą ładowarką, a tutaj no, jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony, że można pracować z tak dużym ciężarem, przy tak małych gabarytach i takiej zwrotności. A powiedz mi a propos tego rozwiązania, gdzie kabinę mamy tak jakby na przedniej osi, gdzie ten tył nam zachodzi na lewo i prawo. Ja myślę, że to jest tylko kwestia przyzwyczajenia. Przesiadając się z normalnej ładowarki przegubowej na ładowarkę z tym rozwiązaniem, gdzie kabina jest na przedniej części, to jest tylko kwestia przyzwyczajenia i po chwili możemy tą maszyną pracować równie wydajnie jak w normalnym, standardowym jakby rozwiązaniu tej kabiny na tylnej części maszyny. Czyli ogólnie mówisz pozytywnie? Tak, jestem jak najbardziej pozytywnie zaskoczony, bo mówię, tu mamy bardzo ciasną zabudowę i bardzo liczą się wymiary maszyny i zwrotność. Widzę, że psu też się spodobało generalnie, bo się zadomowił gdzieś tam. Tak, pieski się zadomowiły pod spodem i naprawdę, jeśli chodzi o gabaryt maszyny, to jest super, bo tutaj mamy bardzo małe gabaryty i dużą moc. Nie? Mamy silnik tutaj Kolera, jakbyś mógł mi pomóc, to sobie odepniemy. Jednostka 57 koni. Czy to jest wystarczająco mocy dla takiej maszyny? Myślę, że moc jest wystarczająca, bo nawet pracując z nią na niższych obrotach, nie musimy używać bardzo dużych obrotów, wystarczy 1600 obrotów silnika i maszyna nie ma problemu z jazdą, czy nawet z kopaniem przy bardzo ciężkich pracach. Myślę, że to jest też kwestia hydrauliki, odpowiednich ustawień, które pomagają tutaj, że nie jest w stanie silnik się zadławić przy tym. Nie? Tu nie mamy żadnych mostów, tu bezpośrednio przełożenie mamy hydrauliki na
napędu hydrauliki na Każde koła, koło. na każde koło, także to też jest troszeczkę inne rozwiązanie niż w tradycyjnych ładowarkach, nie? Tak jak widać, troszeczkę się nam przykurzyła ta maszyna, ale to chyba potwierdza. No tak, no maszyna pracowała u nas około 20 godzin. We wszystkich pracach, które były tutaj akurat w ciągu tych kilku dni, akurat jeszcze był zbiór pierwszego pokosu, no to wszystkie ustawiane bele były i pojedynczo, i w stogu na wysokość 3 bali. I tutaj przekładaliśmy bele masy około 700-800 kg i przy ustawieniu na wysokość nie stanowi to dla niej żadnego problemu. Czyli to, co żeśmy na początku rozmawiali, że można dołożyć jeszcze dodatkowy balast z tyłu akurat Wiadomo, będzie to pewniejsze wtedy, tylko że nawet teraz nie jest to potrzebne, bo mówię, przy tych ciężkich balotach sobie świetnie radziła. Poradziła sobie, nie? No to super, tam widziałem, że też takie testy robiłeś, podjeżdżałeś Tak, na tak, wzniesienie. bo to czasami są takie dziwne, powiedzmy, operacje w gospodarstwie, gdzie w trudny teren się wjeżdża i ona nie ma z tym problemu, bo tutaj możemy zblokować zarówno most i pomiędzy osiami i maszyna bardzo dobrze wjeżdża. Też dzięki dużym kołom tutaj nie ma problemu z jakimś zagrzebywaniem się, w jakiś tam, powiedzmy, czy w błocie, czy w piasku. A powiedz mi tu, ergonomia pracy gdzieś tam na stanowisku operatora, sam joystick, jak Ci się podoba, on jest taki dosyć rozbudowany, bo mamy sporo tych przycisków, możemy je wykorzystać z różnymi, że tak powiem, przystawkami, które będą wymagały dodatkowych gdzieś tam funkcji, które musisz włączyć wtedy z tych przycisków, ale jak Ci się pracowało na co dzień tak tym joystickiem? Ogólnie joystick jest tutaj bardzo wygodnie, ponieważ idealnie leży w ręce. Tutaj dzięki podłokietnikowi ręka nie męczy się i wszystkie potrzebne funkcje mamy w zasięgu kciuka, gdzie mamy tutaj, powiedzmy, wysuw, stały przepływ dla narzędzia z potrzebą stałego przepływu oleju typu zamiatarka. I tutaj też mamy w razie czego też, żeby się poratować, mamy też funkcję blokady z tej strony, z lewej strony jest funkcja blokady mostów, że gdy potrzebujemy tego, możemy szybko tutaj bez odrywania ręki, możemy tutaj zareagować. Tu mamy też potencjometr do zwiększania obrotów silnika, w zależności od tego, czy jest to potrzebne, czy nie, ale też dosyć to jest wygodne. Tak, jest to wygodne ze względu na to, że powiedzmy po odpaleniu ustalamy raz potrzebne obroty i to nie są wcale potrzebne bardzo wysokie obroty dla tej maszyny i w zupełności to wystarcza. Nie trzeba, tak jak powiedzmy w ładowarkach standardowych, gdzie powiedzmy operujemy gazem, żeby ruszać w ogóle, nie? To tutaj jest to w ogóle niepotrzebne. Obroty stałe i wtedy mamy też stały wydatek. Nie ma tego na przykład, że gdy potrzebujemy nagle jakieś tam przyspieszenia pracy wysięgnika przy standardowej ładowarce, no to wtedy musimy wrzucać albo luz, a tutaj powiedzmy mamy stałe obroty i tutaj bardzo precyzyjnie działają pedały jazdy, dzięki czemu możemy sobie idealnie, precyzyjnie podjeżdżać do różnych tam, powiedzmy, celów i nie trzeba tutaj właśnie skakać tymi obrotami. Widoczność na narzędzie też wydaje mi się, że całkiem ok, bo nie mamy tutaj tego miejsca. Tak, nie mamy tego kozła tutaj standardowego przy ładowarce przegubowej. Tutaj powiedzmy wystaje nam siłownik do góry poziomowania i wtedy musimy powiedzmy wychylać się na boki, a tu ładnie widzimy powiedzmy ten balot czy chwytak, czy nawet bardzo łatwo jest podjeżdżać widłami paletowymi tutaj. Bo w poziomie, trzymając te widły, bo przy normalnej ładowarce powiedzmy widły musisz sobie podnieść do góry, żeby je zobaczyć, gdzie są, jaki mają rozstaw, żeby trafić w paletę, a tutaj w poziomie widły i widzisz je właśnie tutaj ze stanowiska operatora. Czyli pod tym względem właśnie, jest fajnie. Nie? No. Sam wysuw ramienia też zadowalający, jeżeli chodzi tak, o... jeśli chodzi o to, no to możemy powiedzmy pracować z dużą siłą przy schowanym wysięgniku, a gdy potrzebujemy ten wysięg, no to po uniesieniu uzyskujemy bardzo dużą wysokość. Tu ponad 3 metry mamy gdzieś. Tak, że zasięgu, możemy sporo. spokojnie 4 bele ułożyć, powiedzmy na tak zwaną szklankę, czyli wtedy powiedzmy pod te 4 metry ona sięga, bo tam nie wiem, jeśli chodzi o specyfikację, tam chyba 3,70 ma do Dokładnie. punktu obrotu, także to jest bardzo wystarczające, żeby 4 bele ułożyć. Nie? Przy tak małych gabarytach zawsze musimy sobie o tym powiedzieć, że jest to bardzo mała ładowarka, nie? A która taka mała ładowarka gabarytów jest w stanie ułożyć 4 bele na wysokość. Nie? Czyli też hydraulika, cała siła hydrauliki też raczej wszystko tam widziałem, Tak, że bez problemu ona sobie radziła, nawet żeśmy obornik wyrzucali, żeby się wbić. Tak, nie ma z tym problemu, bo tutaj nawet pracując, mówię, na niskich obrotach ona ma zawsze siłę, żeby wbić się w ten obornik czy w belę i nie ma z tym problemu żadnego.
Tu taka ciekawostka, jeszcze nie wiem, czy o tym wiedziałeś. No właśnie, nie wiedziałem, ale sam jestem ciekawy. Od niedawna, bo od 1,5 roku wiemy o tym, że Multivan zastosował specjalny plastik, który jest odporny na wgniecenia. Jest też inaczej troszeczkę ta ładowarka pomalowana, bo jest bardziej matowy ten kolor, przez to też inaczej odbija trochę promieni UV i też nie blednie. Nie? Także możemy sobie spróbować, czy aby na pewno ta maska się odkształci po tym, jak ją nadepnę. Także możemy zrobić sobie taki manewr, sobie gdzieś tam ją mocno wgiąć i generalnie rzecz biorąc, ona sobie odkształci się I wraca do, swojego kształtu. do swojego kształtu. Nie widać tu nigdzie tych takich białych takich Przetarć, przetarć czy przełamań. Nie? Także to też jest fajna rzecz, że ta ładowarka jest no, praktycznie tak można powiedzieć, może nie dosłownie, ale niezniszczalna, tak? Jeżeli chodzi o te Tak, bo jest zawsze z zewnętrzne tym elementy, problem nie? właśnie z tymi osłonami, gdzieś tam przy murze. Tak, czy dokładnie. coś. Nie? Wiadomo, przytrzeć możesz wszystko, ale no to się Ale nie złamie, nie nie pęknie. popęka, Nie popęka, nie?